tym wideo pragnę podzielić się z Tobą 4 krokami, które poczyniłam, żeby wytrzeźwieć. To na nich oparłam swoje wychodzenie z nałogu i jak widać mam się całkiem nieźle, a bywało bardzo kiepsko. Zapytajcie moich znajomych. Warto, żebyś została do końca, bo chcę opowiedzieć Ci o zasadniczym błędzie, jaki popełnia mnóstwo uzależnionych na początku swojej drogi. Popełniłam go również ja i chciałabym Ci oszczędzić tego cierpienia. Może weźmiesz sobie to do serca. To co? Zaczynamy? Okej. Krok pierwszy – pragnienie. Możesz je również nazwać motywacją, chociaż myślę, że pragnienie to bardziej adekwatna nazwa. Zastanów się, czego chcesz od życia. Zdaję sobie sprawę z tego, że po długim okresie nadużywania wyznaczanie jakichś życiowych celów może wydawać Ci się dosyć trudnym zadaniem. Żyjemy przecież wtedy często z dnia na dzień, ale postaraj się zajrzeć w głąb siebie i zapytaj się siebie, jak chciałbyś, żeby wyglądało Twoje życie. Marzy Ci się kariera, duma i podziw otoczenia, a może chcesz podróżować i pokazywać to na YouTube, a może chcesz po prostu zostać mamą i przy okazji prowadzić zdalnie biznes online. Bez względu na to, co chcesz robić, marne są na to szanse, jeśli dalej będziesz pić. Ważne, żeby pragnienie wynikało z naszej wewnętrznej potrzeby zmiany. Z własnego doświadczenia wiem, że motywacja zewnętrzna jest dobra, ale na krótko. Ja udałam się pierwszy raz do ośrodka leczenia uzależnień w obawie przed utratą partnera. Mój związek wtedy wisiał na włosku. Ukończyłam terapię po 2 tygodniach, nie zostałam tam nawet do końca i po kilku tygodniach zapiłam. Dlatego chciałabym, żebyś myślała o pragnieniu jak o Malediwach. Usunięcie używki to jak zakup biletu lotniczego. Musisz mieć najpierw bilet, żeby wejść na pokład samolotu. Krok drugi. Mega ważną rzeczą, która odegrała kluczową rolę w moim trzeźwieniu, jest wizualizacja. Nie ściemniam. To, że mówię dzisiaj do Ciebie na YouTube, też sobie zwizualizowałam, już będąc w ośrodku leczenia uzależnień. Wybierając się drugi raz do ośrodka, wiedziałam, że spędzę tam samotnie 30 urodziny, święta Bożego Narodzenia, Sylwestra i Nowy Rok. Już przed wyjazdem wizualizowałam sobie siebie skupioną na procesie, przechodzącą jakąś przemianę. Wyobrażałam sobie swój pierwszy rok trzeźwości, jak będę go świętować. W głowie układałam sobie przemowę, zastanawiałam się, co powiem swoim bliskim. Oczyma wyobraźni widziałam ich uśmiech i łzy wzruszenia leciały mi ciurkiem po policzkach. To było rozpaczliwe pragnienie lepszego życia. Pragnienie, które było znacznie silniejsze niż chęć ucieczki przed życiem. Dlatego wizualizuj, wyobrażaj sobie, pozwól sobie marzyć. Są nawet badania, które dowodzą temu, że wizualizacja znacznie przybliża nas do osiągania celów. Po prostu w podświadomości zaczynamy podejmować w tym kierunku kroki. Krok trzeci. Zmiana mindsetu. Zobacz, jak alkohol przedstawiony jest w mass mediach. W reklamach widzimy spoko ludzi z uśmiechem od ucha do ucha. Widzimy bawiącą się ekipę. Taki fajny melanżyk. Ale nikt nie pokaże ledwo stojącej na nogach Grażyny, która zażegała cały kibel w Damskim. Nikt nie pokaże rozmazanej Wioli, która wylądowała u obcego kolesia na chacie. Po wspólnie spędzonej nocy nawet nie zdobył się na to, żeby zapłacić jej za taksówkę.
By the way, ja byłam taką Wiolą i Grażyną również byłam. Ja zapisałam sobie na karteczce wszystkie najgorsze sytuacje, jakie przytrafiły mi się po alkoholu. Zapisałam sobie, z jakim ogromnym bólem, cierpieniem, poczuciem wstydu i żenady się wiązały. Włóż sobie taką karteczkę do portfela albo do czegoś, co zawsze masz pod ręką i wyjmij ją, kiedy przyjdzie ci do głowy fantazjowanie o tym, jak fajnie byłoby się napić kieliszka wina do Netflixa. Wszyscy wokół mówią, że rzucenie picia jest trudne, że udaje się to zaledwie 10% osób, które podejmują się tego wyzwania. I albo będziesz ich słuchać, albo skupisz się na tych 10% osób, którym się to udało. A jest nas cała masa. I ty potrzebujesz takiego wspierającego środowiska. Dołącz do grupy wsparcia. Trzymaj się z ludźmi, którzy nie piją. Można ich poznać właśnie na takich grupach. Jedną z nich podlinkuję ci pod filmem. To, jakimi ludźmi się otaczamy, jakimi treściami się otaczamy, ma wpływ na nasze przekonania. Dlatego wypisz po drugiej stronie karteczki, o której ci mówiłam, wszystkie korzyści wynikające z odstawienia picia. Bardzo ci się to przyda w chwili, kiedy pomyślisz, że odstawienie alkoholu wiąże się z jakiegoś typu stratą, że musisz z czegoś rezygnować. Więcej o zmianie mindsetu mówiłam na jednym z moich live'ów na Instagramie. Możesz go znaleźć tutaj. Muszę przyznać, że zjadła mnie wtedy trema. W dalszym ciągu wychodzę ze swojej strefy komfortu i uczę się tych wystąpień na żywo. Punkt 4. Terapia. Okej, coś wam powiem. To, że pijecie, to jedynie objaw waszej choroby. Tak, choroby zwanej uzależnieniem. Zauważcie, że sięgamy po używkę po to, żeby poczuć się w jakiś określony sposób. To znaczy, że nie ma w nas zgody na nasz faktyczny stan emocjonalny. Nie radzimy sobie z pewnymi emocjami. W takim razie sięgamy po używkę i pomaga tylko na chwilę. Potem jest jeszcze gorzej. Sięgamy więc po nią kolejny raz w nadziei, że tym razem będzie lepiej. A tu guzik, błędne koło. Ogromnym przełomem na mojej drodze do trzeźwienia było uzmysłowienie sobie istoty choroby. Zrozumienie, czym ona właściwie jest. Zrozumienie, że muszę dotrzeć do jej podłoża, że żeby ją zaleczyć, muszę leczyć jej przyczynę, a nie objaw, którym jest picie. Zawierzyłam więc swoje trzeźwienie terapii po to, żeby nauczyć się zarządzać swoimi emocjami i żeby nie musieć już od nich uciekać, żeby nie musieć już sięgać po używkę. Znam osoby, którym udało się rzucić picie bez terapii, bez AA, ale często, gęsto popadają z jednego nałogu w drugi. Na przykład palą na potęgę zioło albo kompulsywnie się objadają. To znak, że choroba nie została zaleczona, a oni w dalszym ciągu nie mają wglądu w sferę swoich uczuć. Nie potrafią tymi uczuciami zarządzać. Nie wiedzą, jak sobie radzić. Rzucenie picia to tak naprawdę warunek trzeźwienia. Od tego cała jazda się zaczyna, ale już nie bez trzymanki, ale ze wsparciem terapeuty i z ludźmi podobnymi tobie. No dobra, mam dla ciebie jeszcze jedną złotą radę. Radę, którą obiecałam ci na początku filmu. Dotyczy ona całego procesu terapeutycznego. Jak wiesz, terapia to zmiana. Ma za zadanie pomóc ci pozbyć się starych nawyków, nie tylko zachowań, ale też nawyków myślowych, które cię krzywdziły. Nauczyć cię funkcjonowania w nowym środowisku. I podstawowym błędem, jaki popełniają osoby uzależnione, jest zbyt szybki powrót do starych przyzwyczajeń. Albo w ogóle powrót do starych przyzwyczajeń, które są niezdrowe. Do miejsc, do ziomków i do ziomalek, do sposobów spędzania wolnego czasu. Ja po wyjściu z pierwszego ośrodka bardzo szybko do tych starych przyzwyczajeń wróciłam i
umoczyłam. Uff. Ciemna noc mnie zastała, jak to nagrywam, ale jeżeli wy dotrwaliście ze mną do końca, to znaczy, że wam zależy. To znaczy, że chcecie zmienić swoje życie. Brawo dla was! A jeśli uważacie, że wasze picie nie zaszło jeszcze tak daleko, to w poleconych wyskoczy wam film i możecie zobaczyć, czy macie uzależnienie tuż za swoimi plecami. Proszę, podzielcie się w komentarzu, na czym wyłożyliście się wy i nie myślcie o tym jako o porażce. Określa nas to, w jaki sposób po nich wstajemy. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie Sobery i Soberki. Ach, kompletnie zapomniałam. Jeżeli chcesz trzeźwieć, jeżeli chcesz skończyć z piciem i potrzebujesz przewodnika, zasubskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z treściami. Teraz to już naprawdę do zobaczenia w kolejnym filmie. Bye!